Pobudka Wedrusu. Witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Anna Maria, a w trzeciej odsłonie Pobudki Wedrusów w audycji pod tytułem Ukryta wiedza. W zeszłej audycji dużo mówiliśmy sobie o Egipcie, o kapłanach, o obrzędach. Przytoczyłam słowa profesora Sala odnośnie środowisk właśnie żydowskich. I dzisiaj sobie powiemy troszkę więcej na ten temat. I tak oczywiście przeplatam swoje przemyślenia, tutaj wplatam w to wszystko do tych swoich notatek, które poczyniłam, żeby wam to jakoś składnie przekazać. Oczywiście też i sprawdzałam w kilku różnych źródłach i przekazach rzeczy, które wam przekazuję. Ale przyszła mi na myśl pewna rzecz. Powiedziałam ostatnio, że było słowo kem. Czym było słowo kem? No właśnie. Tak nazywał się kiedyś Egipt. Kem. Im więcej się wie, tym więcej przychodzi do głowy różnych rozwiązań. I mi dzisiaj tknęło, ponieważ zerknęłam na nazwę Cambridge. Cambridge. Czyż to nie jest cudownie zlepione słowo z dwóch? Cam, czyli ten starożytny, jeszcze starszy Egipt. I bridge. Bridge jako most. Czyli coś, co łączy starożytny Egipt z tym właśnie miejscem, czyli Cambridge. Oczywiście zapis jest zupełnie inny, bo no, nie można aż tak się obnażać ze wszystkim. Wiele jest takich, naprawdę sięgnijmy do źródła, bo wiele jest takich przepisów, wiele jest nazw, które coś oznaczają. Jeszcze przypomniała mi się taka sytuacja, pamiętacie, jak wchodziliśmy, zachłysnęliśmy się tym kapitalizmem i właściwie nasze rodzime firmy, które miały jakieś tam nazwy polskie, zaczęły się nazywać Trutex, Robex, Wojtex. Wszystko było takie, brzmiało tak zachodnio. A nikt nie przypuszczał, że właśnie to X, czyli X po angielsku, to jest to też przyrostek, czy przedrostek czasem też bywał, który oznacza coś. Ex, coś, co było. Zdarzyło się. Mówimy mój ex-mąż, moja ex-małżonka. To wszystko ma znaczenie. Słowa mają wielkie znaczenie. No dobrze, ale wróćmy do przekazu dzisiejszego. Skończyliśmy na Demon Kratos. Poprosiłam was o to, żebyście posłuchali, co ma na ten temat do powiedzenia Anastazja. I jak to fajnie Władimir Maigret spisał w swojej księdze. Opisał, czym jest demokracja. Zapraszam was do odsłuchania. I do poszukania na moim kanale tego. A my dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o różnych świątyniach, tak jak powiedziałam, o Żydach i nie tylko. Bo pewnie każdy z was słyszał o świątyni Salomona. Wspaniałej świątyni Salomona, mądrego króla. W Biblii nawet o nim jest napisane. Niewiele osób wie, że do budowy tej świątyni wykorzystano mnóstwo cedrów. Po co było Salomonowi akurat to drzewo? Ponieważ dobrze, doskonale orientował się w tym i wiedział, że sosna
cedr, jodła, ale przede wszystkim cedr, który żyje tak długo i zbiera wszystkie cząsteczki wszechświata w igiełkach swoich, w swojej budowie wspaniałej przez tyle lat. Nie zrzuca liści, bo nie ma ich, prawda? Igły są cały rok. Ma właściwości odkażające, lecznicze. Zapewnia długie życie. Dlaczego? Dlatego, że wspomaga układ oddechowy. Jeżeli macie na przykład bale albo na przykład domy z cedru, to coś pięknego. Ściany takie oddychają, a ty z nim, z tym domem. Oczyszcza to naprawdę układ oddechowy człowieka, nie tylko człowieka. I jeszcze przed zbudowaniem tej świątyni właśnie Salomona w środowisku żydowskim przyjął się obrzęd składania ofiar. Przy czym nierzadko właśnie ludzkich. I to jest ciekawostką. Zresztą a propos tego ofiarowania ludzi, wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Wiemy, bo to jest podane do ogólnej wiadomości, że Aztekowie właśnie byli taką nacją, takim społeczeństwem, narodem, grupą, która składała krwawe ofiary bogom. Jaką mamy pewność, że tak było, skoro zdaje się, że karty historii, którą mamy znać, są niekompletne, a czasem nawet przeinaczone. Nie wydaje mi się, że przy tak uduchowionym narodzie, jakim byli Majowie, można byłoby porównywać Azteków i ich wręcz krwiożerczą chęć składania ofiar z ludzi. Oczywiście, tak, wiem, rysunki. Ale wiecie, rysunki i to wszystko można tak pięknie spreparować. Nawet można było to kilkaset lat temu wyryć na skałkach. Czemu nie? Jeżeli to miało służyć późniejszym celom. Bo musicie sobie sprawę zdać z tego, że zapis historii nie dzieje się teraz. To nie zostało wymyślone wszystko na prędce, tak? To po prostu było wcześniej ustalane i wdrażane. Nie wiem, czy wiecie, że do budowy na przykład świątyni Salomona zaproszono mistrza Hirama, Abiffa. No i znowu na stopniach świątyni istnieją napisy po rosyjsku: pracownia świątyni rodu. O tym się nie powiedziało, o tym się nie mówi. Czyli kto pracował przy budowie tej wspaniałej świątyni? No, pracowali właśnie tirscy budowniczowie, czyli ci sami pilarze, ruscy mistrzowie. Prawdopodobnie struktura w tych pracowniach była taka sama jak w początkowych, pierwszych stopniach masońskich. Uczeń podmistrza, majster. W tym samym czasie właściwie powstała taka legenda. Legenda tak zwana masońska antybiblia. Jest to historia mistrza i majstra, który nie chciał wydać zgody podmajstrowi innej rasy, aby osiągnął stopień mistrza. Dlatego został zabity. Jeszcze jeden zastanawiający fakt. Jest taki kompleks architektoniczny. Właśnie ta świątynia Salomona jest kompleksem, bo to nie jest tylko mała świątynia. Jest ogromna. Ten kompleks jest ogromny. Jest to unikalna budowla architektoniczna. Ta budowla trwała dziesiątki lat, a pracowało na niej dziesiątki, jak nie setki robotników.
Ci sami z pracowni, tej pracowni właśnie, świątyni Chrama, rodu, czyli jak wykorzystywano ten kompleks budowniczy? Jak? No, według podań pisemnych wszystko było tam zalane krwią. W świątyni i otoczeniu okalającym ją unosił się nieprawdopodobny smród. Inny fakt wzięty z zakazanej księgi jest taki, możemy przeczytać. A w tej księdze właśnie zakazanej są napisy, które znajdują się na granitowych blokach znajdujących się w pobliżu miasta Kem. Obecnie znajdują się one na dnie zbiornika wodnego białomorskiego Gez. Odkryto je na początku XX wieku, dokąd udał się z ekspedycją rosyjski poeta Gumilow. Zapisał on zgodnie z tym, co zawierała Głubinaja Kniga, czyli ta zgubna, zakazana, można powiedzieć, księga. Ta księga sprzed 18 000 lat. Do naszych czasów zachowały się resztki tej księgi dotyczące czasów późniejszych. Są takie, kochani, są takie księgi, są takie zapisy, które kompletnie nie są brane pod uwagę w budowaniu historii. W tej knidze, w tej księdze jest opisane, że król Dawid nazywa się, ten żydowski król Dawid, o którym wiemy, nazywa się Dawidem Mistewiczem. Czytając te pozostałości księgi, odnosi się wrażenie, że tam mówiono po rosyjsku. Jeszcze jeden fakt zastanawia przy końcu życia Salomona. Przy jego końcu, przy końcu życia Salomon został poganinem. Najprawdopodobniej przeszedł na prawosławie. Z tego powodu budowniczowie świątyni, masoni, uważają go za zdrajcę. Po niewoli babilońskiej i zburzeniu świątyni do władzy doszli faryzeusze wspólnie z chaldejskimi kapłanami. Zdecydowali oni kontynuowanie Tory. Przykazania Mojżesza wróciły. Tych, co akceptowali je, rozesłano dalej do Jerozolimy, a niezgadzających się przeciwników zostawiali w celu wpajania i rozprzestrzeniania chrześcijaństwa. Kilka cytatów, które powstały właśnie w tamtym czasie z dokumentów. Bardzo ciekawych zresztą, posłuchajcie. Nie oddawaj bratu swemu, nie użyczaj, aby mógł polepszyć byt, ni srebra, ni chleba, ani niczego innego, co może mu polepszyć byt. Albo następne. Pożycz cudzoziemcowi, ale nie bratu. I będziesz pożyczać wielu narodom, a sam nie będziesz brać pożyczek. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? To tak jak w naszym kraju. Nasz kraj nie może pożyczyć pieniędzy z naszych, powiedzmy, rodzimych banków, tylko trzeba się prosić o pożyczki za granicę. Albo następny. I będziesz panować nad wieloma narodami, a oni nad tobą nie będą. I z Talmudu jeszcze taki zapis. Żydzi są bardziej mili Bogu, aniżeli aniołowie. Dlatego kto daje policzek, dostanie tylko częściowe odpuszczenie grzechów swoich. Tak jakby ofiarował go wielkiemu Bogu. Żydzi są bardziej mili Bogu, aniżeli aniołowie. Dlatego kto daje policzek, dostanie tylko częściowe odpuszczenie grzechów swoich.
tak jakby ofiarował go wielkiemu Bogu. Goj, który uderzył Żyda, zasługuje na śmierć. Goj. Powiemy sobie zaraz, kim był Goj, kim są. Bóg nakazał dawać pieniądze, pożyczać. Dawajcie, nie inaczej, tylko na procent. Proszę bardzo, czytamy, co my tu mamy z Talmudu, co możemy wyczytać. W przypadku okazywania pomocy winniśmy robić odwrotnie, nawet kiedy ten człowiek może być nam przydatny. Odnośnie Żydów nie możemy postępować w ten sposób. Na takich prawach, zasadach, nakazach trwa nauka dzieci żydowskich dotychczas. Albo jest taki zbiór Szulchan Arucha, który stał się popularny już w XVIII wieku. A w tym tekście słowo goj zamieniono na akum. Słowo goj było wówczas powszechnie używane. Akum czy goj znaczy po prostu poganin, czyli chrześcijanin według Żydów. Co tu czytamy w tym właśnie tekście? Przypominam Szulchan Arucha. Żydowi nie nakazuje się obowiązku zabijania akuma, z którym on żyje na jednym świecie. Jednakże zabrania się takiego akuma ratować przed śmiercią. Takich prawideł jest mnóstwo, a najciekawsze dotyczy żon akumów. Tak powstała religia podwójnej moralności. Przez taką podwójną moralność doszliśmy na skraj przepaści. Przypomina mi się jedna rzecz, gdzie kon z rosyjskiego, starych zapisów rosyjskich, run, o których mówiliśmy, o runach aryjsko-słowiańskich w pierwszej mojej części ukrytej wiedzy, oznacza właśnie prawidło. Jakąś prawidłowość, jakieś prawidło, jakiś... Ja to tak odbieram jako nie nakaz, ale polecenie, które należałoby w dobry sposób wykonać, żeby żyć w miłości i w pokoju. Natomiast zakon to oznacza dosłownie obejście prawidła, czyli niedostosowanie się do prawideł, do jakichś zasad ogólnie przyjętych. I kolejna sprawa właśnie ze słowami, których używamy na co dzień. Anastazja też mówi, że my nie obrazujemy sobie słów, że klepiemy językiem, dużo słów mówimy, czasem są one w ogóle niepotrzebne. Nie zastanawiamy się nawet, jakie słowo ma znaczenie, jaką dawkę energetyczną nosi ze sobą. Dlatego niejednokrotnie prosiła Władimira, żeby powiedział jedno słowo, żeby wypowiedział to w jakiś sposób. Tak samo jak poprosiła go, żeby wypowiedział słowo bard. Kim był bard? Ponieważ znając jak wiele, na przykład, biorąc pod uwagę to słowo bard, jak wiele musiał wycierpieć człowiek, który określał siebie bardem, ile zniósł cierpienia, jaką piękną musiał mieć duszę, kiedy potrafił wyśpiewywać to, co czuł, przekazywał ludziom właśnie w ten sposób. Zawarte jest w tych kilku literkach by, a, ry, d. 4, ale jako wyraz niesie ze sobą potężną dawkę emocji osoby mówiącej. Ludzie nawet nie potrafią przeżywać tego, co mówią. Nauczyliśmy się żyć szybko, aby do piątku. Tak jak moja wspaniała przyjaciółka ostatnio zwróciła uwagę na to. Mówi: Ania, jadę sobie samochodem i słyszę reklamę.
Słuchajcie, kochani, jest poniedziałek, byle do piątku i znowu impreza w sobotę. Mówi, i tak mnie coś trafiło, tak sobie pomyślałam, Jezu, przecież jest dopiero poniedziałek, a co z poniedziałkiem, wtorkiem, środą, czwartkiem? Mają się nie liczyć? Mamy pracować jak takie bioroboty? Kawa rano, do 15:00 byle zleciało, później dzieci odebrać, później kolacja, myć, spać i rano od początku to samo i czekać na ten piątek? A w piątek, kiedy można być razem, kiedy można pobyć ze sobą, kiedy człowiek to ma imprezować i nic nie pamiętać z weekendu? Do czego nas popycha społeczeństwo? Do czego nas reklamy popychają? Ci, którzy pracują w mass mediach, ci, którzy pracują w radiu, w telewizji, idą tym streamem, idą po prostu, płyną tym. Oni się nie zastanawiają, jak szybko przeżyją swoje życie. I jak w pewnym momencie, jak już będą starsi, uświadomią sobie pewną rzecz, że mogli dużo więcej zrobić w swoim życiu, ale to już będzie za późno na jakiekolwiek zmiany, bo część ludzi, z którymi właśnie mogliby dokonać pewnych fajnych rzeczy, już ich nie będzie. Będą żałować, że nie zdążyli powiedzieć kocham cię innym ludziom. Będą żałować, że nie mieli więcej czasu dla swoich dzieci. I prawda. Tak właśnie było. Zakon. Zastanówmy się. Ile końcówek, ile tych właśnie końcówek mają słowa. Bądź początków jest i koncept, prawda? Konspekt. No, jest ich trochę. Pięknie jest to powiedziane i przedstawione w pewnym filmie. Pewnie wiecie, o czym mówię. Do tego wrócę pod koniec audycji. Ale wracamy teraz do masonów, no i do Żydów i do... Tak bardzo nie lubię grupować ludzi, ale jak tego nie zrobię, to nie będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Więc mówimy o podwójnej moralności. Doszliśmy na skraj przepaści. Tak właśnie jest. Mówi się co innego, robi się co innego. Oto istota, która u masonów nazywa się Bahomet. Powstało to cudo później, w czasach templariuszy. Wcześniej tego nie było. Jest to hermafrodyta z łbem kozła. Skąd się wzięło coś takiego? Jak to powstało? Ano z rosyjskiego wedyzmu. Bardzo wiele jest, uwierzcie mi, jest bardzo wiele symboli, które zupełnie co innego oznaczały. Im nadano zupełnie inny wymiar duchowy i energetyczny. Tak samo jak swastyka. Na widok swastyki człowiek ma dreszcze. Ale nikt nie pomyśli, że przecież to był symbol słońca. Wczesny. Baba, taka baba z głową kozła. Rzeźba w kamieniu. Tak wygląda Bahomet. A bogini Mara trzyma właśnie koziołka. Czy to jest przypadek? Takich przypadków jest więcej, kochani. Na przykład też i sowa, o której będziemy mówić. Po jakimś czasie kozioł stał się nieodłącznym elementem wizerunku bogini Mara, czyli bogini śmierci i choroby. Symbolika kabały także wyszła z wedyzmu. Masoneria oddaje hołd sowie. No i proszę, mamy sowę. Rosyjskie kamienie z napisami, a takich kamieni jest bardzo dużo. Można zobaczyć, znaleźć. Nasi przodkowie, Słowianie, Rasienia. Mówi wam coś to?
polanie. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę na to, że no właśnie, nie wiem, czy oglądaliście, jeszcze tu przyszła mi do głowy jedna rzecz, taki film Tartaria, gdzie jest pokazane w bardzo piękny sposób na mapach, jak wyglądała Rzesza piękna, wspaniała, cudowna, połać duża Słowian. Tak. Aż po Hiszpanię. Zalane. Etruskowie we Włoszech. Prusy, Prorusy, Prorusi. Nie miało to żadnego powiązania z dzisiejszym wyobrażeniem sobie Austriaków, Niemców, Prusy. Germanizacja się kojarzy człowiekowi, Polakom. Polacy tak niewiele wiedzą tylko tyle, ile system chciał, żeby się dowiedzieli i koniec. I tak dzięki Bogu wiemy, mamy więcej do powiedzenia na temat świata niż przeciętny Amerykanin, który nie wie, gdzie Polska leży nawet. Tak zrobiono z ludzi bioroboty, które mają tylko pracować i nie interesować się światem, nie interesować się historią, nie interesować się korzeniami swoimi. Tak to właśnie zrobiono. Zrobiono w ten sposób, utworzono wielki, wspaniały świat. Jest to Ameryka, nowy land. Poprzywożono ludzi różnej narodowości, aby wymieszać, aby zrobić kogel-mogel, żeby nie można było wrócić do źródeł, żeby nie można było czerpać energii ze źródeł, żeby ludzie się, brzydko mówiąc, miksowali i produkowali z różnych nacji. A co tam? Tradycje. I mamy wspaniały, cudowny land. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy jest okej, dobra, mamy Stany. Państwo zabawy i rozrywki. Prania pieniędzy. Własnej tłoczni pieniążków. Mocarstwo, które pożycza pieniądze innym państwom. A skąd ma te pieniądze? Pewnie, że wiecie, skąd ma. Nie będziemy tego rozmuchiwać teraz na to. Czas i znajdzie się, żeby i o tym porozmawiać. No, ale wracamy do tej wspaniałej sowy. Wyobraźcie sobie, że sowa jest nieodłączną symboliką iluminatów. Oni nawet, patrząc na siedzibę najwyższych władz Stanów Zjednoczonych, pokażę wam z Google Earth, jak to wygląda. Proszę bardzo. Widoczna jest sowa. Tak. Ich spotkania masońskie, ich spotkania, satanistyczne spotkania też mają miejsce przy wielkiej rzeźbie sowy. Ważny jest to dla nich znak. Wówczas zdarza się, że niejednokrotnie palą Chrystusa na krzyżu, opuszczają go na wodę, taki mają rytuał, i krzyczą jak dzikie małpy: gin, pal się, Jezu, pal. Politycy, znani ludzie z telewizji, pod krawatami, rozumiecie? Ludzie pod krawatami zachowują się jak dzikie małpy, biorąc udział w takich właśnie rytuałach. Oczywiście wszyscy są zakapturzeni i mają odpowiednie stroje, jakieś habity. To jest nie do pomyślenia, co się dzieje. A nie wiem, czy wiecie, że babilońska bogini Isztar, o niej też już mówiłam w poprzedniej mojej audycji, ta taka z tym kapturem, pokazywałam zdjęcie, jest żoną zresztą Marduka oraz patronką prostytutek. Ciekawe, nie? A też przy niej sowa stoi. No i w greckiej mitologii
była też bogini mądrości, Atena. No i też jej przewodniczką była sowa. Czyli mamy z jednej strony ludziom wmówiono, że sowa to jest symbol mądrości. Z drugiej strony sowa wykorzystywana jest do dziwnych praktyk satanistycznych. A sowa faktycznie, jako żyjątko nocne, wyróżnia się na tle innych ptaszków, no można tak powiedzieć. No a tu jest tron rodu u masonów, na którym siedzi były prezydent Stanów Zjednoczonych. Tę rycinę podarowali mu bracia z tajnego stowarzyszenia Czaszki i Piszczeli. Podejrzewam, że Bush nie wie o tym, że siedzi na tronie rosyjskiego boga rodu. Jeśli chodzi o kolumny, a szafki w masońskich świątyniach, są one dziełem ruskich pilarzy, mistrzów rodu Rosjan. Ten kierunek, mam na myśli masonerię, ten kierunek religijny, który stworzyli rabini dla gojów o nazwie masoneria, bardzo by się przyjął i rozpowszechnił, gdyby nie powstało chrześcijaństwo. Istnieje hipoteza, że Żydzi celowo wymyślili chrześcijaństwo, aby mieć nad masonami, władzę. Bardzo ciekawa sytuacja jest, no właśnie z Biblią. Wyobraźmy sobie, ilu ludzi musiało przepisywać Biblię, ilu ludzi musiało pójść w świat w różnych kierunkach po to tylko, żeby rozpowszechniła się ta księga. Kto na to dał pieniądze? Kto sponsorował to wszystko? Bo to nie było tak jak teraz. Wyobraźcie sobie. 2000 lat temu ani nie było transportu, ani nie było drukarni, żeby wydrukować. Wszystko było przepisywane ręcznie. Ile czasu zajmowało napisanie tylu stronic tej księgi? Bardzo dużo, bardzo dużo. I co ciekawe, wyszło to właśnie od przecież narodu wybranego. Wyszło to stamtąd, a wcale nie zakorzeniło się u Żydów. Wcale nie. Czyli jest jakaś tendencja, jak zaczynamy myśleć, jak zaczynamy się dookoła rozglądać, to widzimy jakąś nieprawidłowość. Jezus przyszedł jakby nie było, do Żydów z pewnym przesłaniem. On przyszedł do nich. A tutaj, o ironio, Żydzi, nauki Jezusa u Żydów są jakby, wcale nie są na pierwszym miejscu. Oni mają swoją księgę, oni sprawami mojżeszowymi są za pan brata. A jak to się stało, że cały świat właściwie zna Biblię i wystarczyło 2000 lat, żeby to w ten sposób zaistniało, żeby tylu ludzi się o tym dowiedziało, żeby tylu było chrześcijan, żeby tylu było właśnie katolików. Jak to się stało, że my nie znamy ważnych przekazów naszych praojców, którzy żyli 10 000 lat temu, 6 000 lat temu. Ale za to jest ważna księga, która została zaimputowana celowo. Księga dobra i zła. Jak to jest, że nie można interpretować Biblii na własny sposób, bo zaraz ksiądz jeden czy drugi pomacha palcem i powie:
samemu, samodzielnie nie należy interpretować Biblii, bo Biblia jest tak i tak zinterpretowana i w ten sposób trzeba myśleć i tak, i tak. Człowiek jest istotą, która poszukuje, która chce wiedzieć. Tylko taki człowiek może liczyć na przychylność wszystkich dobrych istot wokół nas. I duchów przyrody, i aniołów. Co z tego, jak się zamkniemy i będziemy tylko powtarzać czyjeś standardy, czyjeś wymyślone rzeczy, które mieszane są z prawdą, nie chcąc nawet sprawdzić tego. Jak się możemy nazywać człowiekiem, kiedy jemy mięso innych żyjących istot, kiedy upijamy się wieczorami alkoholem, nie pamiętając, co robiliśmy na drugi dzień, kiedy mówimy o rzeczach, o których nie mamy pojęcia nawet, sprzeczając się i dochodząc swoich racji tylko dlatego, że muszę postawić na swoim. Tak się prawdziwy człowiek nie zachowuje. Człowiek, słuchajcie, to jest ważny wyraz, to jest ważne przesłanie. Tak nazwać istotę człowiekiem mógł tylko Stwórca. I to On nadał wszystkie cechy nam, które powinny żyć w zgodzie właśnie i zharmonizować się przede wszystkim ze wszechświatem i z tymi wszystkimi wspaniałymi energiami, które są wokół nas. Zobaczcie, niejednokrotnie zdarza się, że robicie zdjęcia, prawda? I być może, tak jak niedawno przysłała mi pani Jola zdjęcie swoje, gdzie jest piękny orb, gdzie jest taka kula. Są to kule mniejsze lub większe, białe kule. Nie zastanawialiście się nigdy nad tym, co to jest? No to pewnie jakiś efekt uboczny tego zdjęcia, albo ktoś tam machnął palcem, albo mucha przyleciała. Nie, to są niewidoczne dla oka, ponieważ my mamy nasz wzrok jest bardzo ułomny. Wzrok człowieka, dzisiejszego człowieka, który jest uśpiony. Możemy mieć więcej takich kul wokół siebie. One wokół nas cały czas wirują, wytwarzając, właściwie są takim połączeniem energetycznym z energią wszechświata. To dzięki nim czerpiemy siły do tego, żeby wstać z łóżka. To dzięki właśnie nim. A w przyrodzie, jak wyjdziecie na dwór, gdybyście tylko widzieli, jak to tańczy wokół nas, jak się energie wszystkie cieszą, jak wymieniają się swoimi ładunkami. Udaje się raz na jakiś czas zrobić takie zdjęcie, że właśnie to widać. A wracając do ruskich pilarzy, to byli wspaniali ludzie, którzy potrafili robić rzeczy i mieli, słuchajcie, monopol, fach w ręku. Nikt tak nie potrafił robić tego. Jak to się stało, że do tej pory nikt nie złamał tego? A jeżeli chodzi o religię, sprawa jest bardzo delikatna. Bo za religię ludzie potrafią iść się pozabijać. Przecież wojny na tle religijnym zawsze były. Czy Bóg, czy Stwórca chciał, żebyśmy się zabijali w imię Jego? W Jego imię? W imię swojego Ojca mam pójść zabijać kogoś? Czyż to już na samym początku jest nienormalne. Z samego zalążka jest to niemoralne. Ludzie zaślepieni. Ktoś im powiedział, co mają robić. Idą. Mężczyźni na wojnie, bardzo często ogłupiani,
alkoholem, narkotykami. Podawano im, papierosy były ogólnie dostępne. Podczas I wojny, podczas II wojny i wcześniej, podczas wojny można tak to nazwać, walk napoleońskich. O tym się też nie mówi na historii. Nikt nie pyta na historii, żadne dziecko nie zapyta na historii. Proszę pana, a dlaczego te wojny były? Dlaczego nikt nie pyta? Mamy się uczyć o wojnach? Czy co w tym takiego jest ważnego, żeby się uczyć o tym, żeby daty wykuwać na pamięć? Pamiętam pewną rzecz. Kiedyś jeden z moich nauczycieli, dostałam temat, miałam wykuć na blachę wszystkie wojny róż, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Było ich kilkanaście. Wszystkie daty, miejsca, gdzie miały miejsce. Po co? Nasza edukacja, dzisiejsza młodzieży, dzisiejsza dzieci jest psu na budę. Zamiast uczyć się o ważnych wartościach, te wartości, żeby dzieciaki później rozwijały, żeby przekazywały swoim dzieciom, żeby chciały myśleć, żeby chciały rozwijać swój tok myślenia w jakimś kierunku innym. To kilka pokolenia po wojnie. Już po wojnie następowała degradacja umysłowa. Jeszcze przed wojną były takie wspaniałe szkoły w Polsce, gdzie naprawdę uczono myślenia. Teraz w szkołach zastępuje się myślenie kalkulatorem, komputerem. Dzieciaki brną coraz dalej. Jesteśmy coraz bardziej manipulowani. Coraz więcej się wymaga umiejętności komputerowych od dzieci, a mniej myślenia. Nauczyciele też coraz mniej robią, zaglądając do zeszytów swoich, do notatek, ciągle tych samych. Kończąc studia, nawet nie przychodzi mi do głowy, żeby rozwijać to, co mogą jeszcze rozwinąć w sobie. Myślą, że pozjadali wszystkie rozumy. 5 lat studiów i koniec. A później przez następne 30 ciągle to samo będą powtarzać, jak takie katarynki. Biologia stanęła kilkadziesiąt lat temu w jednym punkcie. To samo z innymi przedmiotami. O historii nie wspomnę. A gdyby tak wziąć pod uwagę pewne okoliczności. I na przykład, co by się stało, gdybyśmy się nagle dowiedzieli prawdy, która byłaby zgoła inna niż do tej pory wydaje nam się być prawdziwa. Ktoś może powiedzieć, że każdy ma swoją prawdę. To fakt. Ja się z tym zgadzam. Każdy wierzy w coś. Wyobraźcie sobie teraz taką starszą panią, która przez kilkadziesiąt lat chodziła do kościoła, modliła się, dawała na tacę, oddałaby wszystko, swoje ostatnie 10 złotych na tacę albo na remont kościoła, dzwonnicy. Całowałaby nogi ukrzyżowane Jezusa na Wielkanoc. Modliła się. Ja nie mam nic przeciwko modlitwie. Każdy powinien modlić się do Stwórcy. Ale modlić się oznacza szczerze wyznawać to, co się ma w sercu, a nie odbębnić regułkę, żeby tylko mieć święty spokój. Ludzie bardzo często tak właśnie żyją. W ten sposób. Sztucznie. Nieprawdziwie. I co by się stało, gdyby ta starsza pani dowiedziała się, dajmy na to, nie mówię, że jest to prawdą, czy nie jest prawdą. Zmieniam tylko proces myślenia w tej chwili. Gdyby się okazało, że Jezus na przykład był w Tybecie jako młody chłopak, podróżował po świecie, albo na przykład miał dzieci. Odradza? Nie mów tak. Co ty wygadujesz?
Przecież Jezus był człowiekiem. Myślicie, że Jezus nie czuł? Jezus dokładnie czuł to, co my. Czuł smutek. Czuł miłość. Pewnie podobały mu się też dziewczyny. Dlaczego nie mógł kiedykolwiek doznać wspaniałego odczucia, czy nawet pocałować się z jakąś kobietą? Jak zaczniemy myśleć w ten sposób, to od razu weźmiecie pod uwagę to, że księża też są mężczyznami. To nie jest jakaś statua w sukience czarnej, która stoi przed wami i o niczym innym nie myśli, tylko o księdze, żeby otworzyć i pomodlić się. Nie. Księża są ludźmi. Wiecie, ci, którzy obcujecie z księżmi, czasem szczęki opadają, prawda? Bo się okazuje, że przecież to nie jest chodzący Bóg. Ksiądz nie jest Bogiem na Boga. Wszyscy jesteśmy po trosze. Mamy tę cząstkę boską w sobie. I co by było? Wyobraźcie sobie. Na przykład na podstawie całunu turyńskiego. Czy ten całun turyński cały jest prawdziwy? Czy możemy zakwestionować prawdziwość całunu turyńskiego? Bardzo często Kościół nie uznaje dowodów, ale są i takie, które zostały uznane. Ciekawe, prawda? Sal mówi o tym, że kiedy fragment tego całunu dostali rosyjscy specjaliści do zbadania, okazało się, że jest to obraz, wizerunek rosyjskiego boga rodu. Długa broda, długie włosy. Ten wizerunek jest przedstawiony wielokrotnie i odnajdywany na odnajdywanych kamieniach, pozostałościach po budowlach lub miejscach świątynnych obrzędów świętych w świątyniach. Wiecie, tak sobie pomyślałam, a gdyby tak faktycznie było, że Jezus, wiedząc, że jest ścigany, że to, co głosi, kompletnie się w ogóle nie przystaje do świata, w którym żył, i próbował zmieniać swój wizerunek. Raz miał brodę, raz jej nie miał. Raz na przykład spinał włosy, ścinał. Dlaczego został pocałowany przez swojego ucznia, który zdradził, kim jest jego nauczyciel? Dlaczego wojsko nie mogło złapać go od razu? Być może właśnie dlatego. Był nieuchwytny pod względem, był bardzo mądrym człowiekiem. Zmieniał swój wizerunek. Co by się stało, gdyby nagle okazało się, że patrzymy na Jezusa bez brody? Jakiś szok wewnętrzny. Zobaczcie, jak mocno zakorzeniona jest w ludziach nie wiem, jak to nawet nazwać, nie chęć, ale wcześniej wymyślona ideologia, obrazowość. Co wiemy o Jezusie? Wiemy, że był wysokim człowiekiem. Wiemy też, że miał ciemne włosy, można powiedzieć brązowe włosy. Niebieskie oczy. To też jest, słuchajcie, takie dokładne rzeczy o Jezusie wiemy. No właśnie. Na tym całunie jest wiele napisów rosyjskich, zapisanych runami rodu. Tego się też nie mówi.
A co z tego wynika? Bóg rosyjski, ród, jest Ojcem niebieskim. W tym kontekście stają się zrozumiałe słowa Chrystusa. Wracam do Ojca, wracam do Ojca, wracam do rodu. Powstaje tutaj nowe zrozumienie Trójcy Świętej. Psalm mówi, że gdyby przyjąć, że Jezus był stworzony przez słowiańskiego Boga rodu w celu naprawy sytuacji. Zobaczcie. I przyszedłby do faryzeuszy, bo mówił tak: mój ojciec jest waszym diabłem. Jakiej narodowości był Jezus w takim razie? Zgodnie z tym, co podają kroniki, mama była córką kapłanki Ziwy. Jezus był, tak jak powiedziałam, wysokiego wzrostu, 180 cm i miał kasztanowe włosy, czyli nie był Żydem. Na miejscu ukrzyżowania została zbudowana świątynia grobu pańskiego. To wiemy. Wrócę do tego za chwilę, bo przypomniała mi się jedna ważna rzecz. Ludzie podświadomie czują związek z Jezusem, ponieważ my jesteśmy wszyscy powiązani z Nim. Jest naszym bratem, jest naszym, ktoś powie, Bogiem. Dla mnie Jezus jest bratem. Przyszedł na świat tak samo jak ja. Z drugiej strony miałam okazję doświadczyć Go podczas moich astralnych doświadczeń. I wiem, że jest. I wiem, że każdy ma możliwość skontaktowania się z Nim. Jest miłością, jest wielką miłością, jest wielkim spokojem. I faktycznie objawia się ludziom w taki sposób, w jaki sposób sobie Go wyobrażamy. Energia, którą my dysponujemy do tworzenia obrazów, łączy się z energią osoby, która w innych wymiarach, po śmierci, w innych okolicznościach chce się z nami skontaktować. Dlatego bywa często tak, że osoby po śmierci przychodzą do nas. W mojej rodzinie jest to bardzo, bardzo rozpowszechnione i normalne, że przychodzą przodkowie się pożegnać. Więc to, o czym mówię, jest dla mnie bardzo oczywistą rzeczą. Ale bardzo ciekawe jest to, że przychodzą z takim wizerunkiem, jaki zostawiają po sobie właśnie na danej osobie. To ciekawe, prawda? Bo jeżeli ktoś długo nie widział się, załóżmy, z jakąś tam osobą, która umarła, niech to będzie nawet 30 lat, i osoba po śmierci przyjdzie się pożegnać, to będzie wyglądała jak ta osoba sprzed 30 lat. Czyli de facto rozpoznamy od razu ją. Natomiast jeżeli przyszłaby do osoby, z którą mieszkała, pożegnać się jako starsza pani, to też będzie miała taki wygląd. Więc jeżeli po śmierci spotkacie Jezusa z brodą i z długimi włosami, to Go od razu rozpoznacie. Na miejscu ukrzyżowania została zbudowana świątynia grobu pańskiego. Pierwotnie za panowania imperatora Konstantyna, później przebudowana przez krzyżowców. W tej świątyni w czasie świąt Wielkiej Nocy zapala się tak zwany błogosławiony zbawienny ogień, który nie parzy ciała. Nawet woda nie zagrzewa się przez 2 do 3 minut na tym. Najbardziej zadziwiającym zjawiskiem są wybuchy płomienia.
ognia świątyni. Te dziwne wybuchy poprzedzają zapalenie ognia błogosławionego. Tutaj mamy taki kadr wideo. Na filmie na YouTubie pokazuję to. Mówię to specjalnie dla tych, którzy słuchają tylko tej audycji i nie mają okazji zobaczyć. Wystarczy na YouTubie wpisać sobie Ukryta wiedza, część 2 i wyskoczy nam akurat ta audycja i tam będą slajdy, będą zdjęcia, możecie zobaczyć. Więc na tym kadrze tutaj, zrobionym z dużej odległości, widać zjawisko wybuchu. Gdyby kamera w czasie obrządku znajdowała się blisko tego ognia, przestałaby pracować, bo to są wyładowania. One mają charakter elektryczny. Współczesna technika nie umie wywoływać takich efektów. Według wszelkiego prawdopodobieństwa takie wyładowania są związane z przepływem fali elektromagnetycznej i zderzeniem z taką inną falą napięcia i rozładowania w eterze, które generował Nikola Tesla, tak swoją drogą. Zobaczcie, jeżeli taką możliwością wytwarzania małych, można powiedzieć, piorunów, no bo to tak można nazwać, dysponują ludzie, pewna grupa ludzi wie, jak to zrobić, korzystając tylko z ładunków w eterze. A przypominam, że eteru jako takiego nie ma, nie istnieje, tak? To wyobraźcie sobie teraz, jaka wiedza jest, która niedostępna jest dla zwykłego człowieka. Jaka wiedza jest, którą można byłoby się podzielić, którą można byłoby budować i wspaniałe i dzielić się, i wspaniałe rzeczy, tutaj mam na myśli rozbudowywać naszą Gaję w dobrym kierunku, a nie tylko w kierunku niszczącym. Czym są generowane te wyładowania? Najprawdopodobniej zbiorową świadomością wiernych. Oczywiście z pomocą Boga. Żadnego rozumnego wytłumaczenia w literaturze akademickiej nie ma, chociaż wielu uczonych próbuje przypisać te efekty ze strony opiekunów cerkwi. Spróbujcie zrobić taki wybuch. Nikt nie potrafi. A co do zbiorowej świadomości, ludzie nawet nie przypuszczają w najmniejszej wartości, jaką mamy my, ludzie, moc, razem, myśląc w jednym kierunku. Anastazja dobrze o tym wiedziała. Dlatego przekazała to wszystko, o czym możemy przeczytać w tych książkach Władimira. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na przykład na koncercie jakiejś ulubionej gwiazdy. Jest szał, jest adoracja, jest zachwyt. Taki młody człowiek, który jest na koncercie, mówię o takich naprawdę mega gwiazdach, które przyjeżdżają na przykład do Polski. Niech no to będzie ostatni koncert, był na przykład Justina Biebera, gdzie dziewczyny jechały, zrobiłyby wszystko, żeby być na tym koncercie. Przywiązanie i miłość do takiej gwiazdy jest tak wielka, łącząc się z innymi. I taki tłum kilkutysięczny, który stoi pod sceną, generuje taką energię, że można byłoby ładować naprawdę komórki telefoniczne, że można byłoby spróbować rozpalić światła wokół tego całego tłumu. Gdyby tylko technologia, którą mają do dyspozycji pewne osoby, udostępniłyby ludziom. A to będzie miało miejsce, zobaczycie, jeszcze porozmawiamy o tym. Poza tym ludzie muszą się dowiedzieć o wielkiej roli kryształów. Wszędzie tam, gdzie bywam w swoich podróżach astralnych, kryształy
harmonizują społeczności i są bardzo, bardzo potrzebne. Niektórym nawet pomagają w wytwarzaniu energii, użytkowej energii. Ale do tego dojdziemy. Ludzkość dojdzie do tego na 100%. Jesteśmy bardzo blisko. Są ludzie, którzy już to wiedzą. Oni się podzielą w odpowiednim momencie, bo na razie są blokowani jeszcze. Przed 100. rokiem nowej ery, zgodnie z tym, co pisze Sitchin, bogowie porzucają, opuszczają ziemię. Teraz jest jasne, z czym to jest związane. Ziemia weszła w obszar oddziaływania promieniowania, które jest zgubne, wręcz zabójcze dla bogów. A co z dokumentami proroków? Na 3-4 stulecia przed naszą erą opublikowane są zadziwiające dokumenty proroków. Publikują je faryzeusze. Księgi proroków Ezechiela, Zajasza, Sofoniasza, Daniela. W II-III wieku naszej ery zostaje wydana szczera, otwarta praca świętego Jana pod tytułem Apokalipsa, która mocno wpisuje się w chrześcijaństwo. Zadziwiająca rzecz. Zdarzenia opisane przez proroków dokładnie spełniają się po dzień dzisiejszy. I tak do końca, do samego końca, do ostatnich dni. Z czym to ma związek? Niektórzy dopatrują się tu w tym mistyki i realizacji zamysłu Boga, a w rzeczywistości nie ma w tym żadnej mistyki. Za realizacją tych przepowiedni stoi okrucieństwo tajnych ugrupowań rządzących, czyli Żydów Babilonu. Kim są Żydzi Babilonu? Po zmartwychwstaniu Chrystusa nowy rząd w Jamnie tworzy faryzejską akademię. Wydaje się zarządzenie, że Żydzi chrześcijańscy, którzy idą do Europy, powinni stawać się chrześcijanami i jednocześnie wyznawać judaizm. W ten sposób tworzy się szeroką agenturę w całej Europie. To ciekawe. Jak wygląda agentura w Watykanie? Bo to przede wszystkim agentura w Watykanie. Akademia uczy i wdraża herezję, gnostycyzm w Egipcie, a także na Bliskim Wschodzie. W III wieku rząd faryzeuszy przenosi się do Babilonu. Prezydent Akademii jednocześnie jest głównym kapłanem, naczelnym i pierwszym ministrem, premierem. Tutaj kontynuuje się redakcję wydawniczą i wydawnictwo Talmudu i Kabały. W Kabale i w dalszym ciągu dominuje ta sama podwójna moralność. Czym jest Kabała? Według Wikipedii przeczytamy: Kabała, czyli przyjmowanie i otrzymywanie, to jest duchowa, mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się Tora, Zohar, Ethaim, Talmud, 10 Sefirot, Sefer i tak dalej, Bachir, a także inne dzieła. Kabała wywarła wpływ na wielu filozofów i naukowców na przestrzeni historii i zdobyła znaczną popularność w ostatnich latach. Na Kabale oparte są liczne żydowskie ruchy ostatnich stuleci, szczególnie hasydyzm i syjonizm. Tego możecie sobie przeczytać. To jest łatwo dostępne. Wystarczy wpisać Kabała
Jak się człowiekowi chce poszukać, to może od razu połączyć wątki różne. Tylko trzeba chcieć. A tak a propos ostatni wybór papieża. Zobaczcie. Jak to się stało, że wybraliśmy papieża? Mówię my. Jako ludzie. Po czym za kilka godzin papież wstaje, wita się z ludźmi, ma idealnie uszyty strój na wymiar swój. Komu mydlą oczy, że to niedawno zostało wybrane? Kilka godzin temu dym poszedł do góry. Zdecydowali. Czyżby szyli każdemu przyszłemu papieżowi potencjalnemu taki kubraczek, żeby się na wszelki wypadek wcisnął? Nie. Wszystko jest ustalone. Wszystko było ustalone od początku. A nam się kity wciska. Bo my przecież jesteśmy cattle. Objętość gigantyczna, maksymalna w porównaniu z publikacjami Marksa, Engelsa i Lenina, które były tak jak krople w morzu przy Kabale i Talmudzie. A jakie były możliwości finansowe tych faryzeuszy? Ogromne, ogromne. A propos Banku Watykańskiego, proszę, poszukajcie sobie w internecie na YouTubie, co mówi Max Kolonko o tym. Otwarcie mówi. Widać, że chłopak przeszedł niezłą szkołę za granicą. Poza tym wyłamał się, bo dosyć ma chyba tych manipulacji, tego całego tałataństwa, tego szamba. Mówi jak jest. Proponuję poszukać jego kanał i śledźcie, co ma do powiedzenia Max Kolonko. Chylę czoła przed nim. Chodzi o to, że bankierami w Babilonie byli właśnie Żydzi. Czemu nas to nie dziwi? Pamiętam jeszcze jak dziś, jak moja babcia mówiła, że to miasto obok należało do Żydów. Tu kwitł handel, bo Żydzi najlepiej handlowali. Potrafią to robić. Procenty pobierali ogromne, od 30% do 33% rocznie. Długi egzekwowano przy pomocy osób trzecich. W Babilonie powstała nowa terminologia i słuchajcie, w Babilonie hipoteka i kredyt na nieistniejące pieniądze. Dziś wirtualne. Mamy takie, prawda? Widzicie? Wchodzicie na konto internetowe, klikacie, środki dostępne i tam macie. Czy to są fizyczne pieniądze? Nie. To są pieniądze, na które musimy sobie wyobrazić, bo ich tak de facto nie trzymamy w ręce i nie wiemy. Musimy zaufać internetowemu bankowi, a że są te pieniądze. Ile miliardów internetowych, ile fikcyjnych pieniędzy jest w sieci. Ta sama akademia stworzyła projekt zatytułowany Prorok Mohamed. Jednak Mohamed okazał się nie tym człowiekiem, na którego należałoby stawiać. Znane nam są te słowa, prawda? Ale tak na dobrą sprawę, czy ktoś się kiedyś interesował bardziej niż trzeba? Bo to on stworzył i stanął przeciwko Talmudowi, tak zwanemu talmudyzmowi. Taki front złości i złośliwości, z którym do tej pory faryzeuszom nie udało się uporać. Mahomet, twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej. Przy pomocy swoich agentów rząd Babilonu szerzy program rozbicia chrześcijańskiego kościoła. Wszystkie te tajemnice są spisane w księgach, więc na wszystko istnieją dowody. W VI wieku nowej ery babilońscy bankierzy, ci sami z genem Koena. Dlatego
że do spraw bankowych zwykłych Żydów nie dopuszcza się, którzy nie są Żydami, którzy właściwie nie są Żydami z genami Cohena. Muszą być potomkami egipskich kapłanów. Oni wtedy przenikają do Francji, skupują tam ziemię i stają się tak zwanymi majordomami, czyli władcami ziemskimi. W VIII wieku zostaje zabity Dagobert II podczas polowania. To jest władca rządzący Merowingów. Dostaje się w ręce właśnie tych majordomów. I od dynastii Pepinidów, bo kim byli Pepinidzi? Pepinidzi to nic innego jak właśnie majordomowie. Czyli cofnijmy się kto? Potomkowie egipskich kapłanów, którzy przybyli do Francji. Więc ci często zmieniali nazwy, żeby nie było tak łatwo rozpoznać na przełomie historii ich, a zresztą komu by się tam chciało doszukiwać różnych nazw. Pepinidów. Od dynastii Pepinidów wzięły początek najbogatsze rody świata. Rothschildowie, Oppenheimerzy, Morganowie i tak dalej. Poprzez Karola Wielkiego geny Cohenów przenikają do innych królewskich rodów. Oprócz Rosji. Zgodnie z książką Dinkena, żydowski rząd powinien był istnieć 1000 lat. Tak też było. Po 1000 latach władania w Babilonie przeniósł się do Hiszpanii. Poprzez swoich agentów w Watykanie przygotował wyprawy krzyżowe. A po co to było? No, żeby odbić Jeruzalem od Arabów. W ten właśnie sposób chcieli się umocnić. Utworzono tajne organizacje mające w swoich strukturach templariuszy. Zakonnicy prowadzili prace wykopaliskowe na Świętej Górze w Jerozolimie. I cóż oni tam znaleźli? Ano znaleźli mapy. I tutaj ciekawostka, słuchajcie. Najprawdopodobniej mapy Piri Reisa i Mercatora właśnie pochodzą stamtąd. Templariusze przywieźli złoto rządu babilońskiego do Hiszpanii i stali się niezwykle bogaci. Mogli wtedy wszystko sponsorować. Stać było ich na wielkie wyprawy. W XII i XIII wieku organizują ekspedycje do Ameryki. Powstaje program templariuszy dotyczący zjednoczenia Europy i przekazania nad nią władzy rządowi faryzeuszy. Program ten byłby już zrealizowany w XVI wieku, czy w XV nawet, gdyby Filip Piękny w 1314 roku nie zaatakował i rozgromił templariuszy. Przywódca templariuszy Jakub de Molay został uwięziony. Został dokładnie spalony 18 marca na stosie, jak wiedźmy. Ciekawy jest jeszcze fakt, że ruchy inkwizycji czyniły wyjątek. Tortury, które powstawały nawet z inicjatywy papieża, bo to trzeba sobie powiedzieć. Tak. Wiele rzeczy wychodzi, wielu rzeczy nie wiecie. Nie każdy oczywiście papież miał za uszami, ale było wielu, którzy na swoim podwórku mieli i rozpustę, i okrutne tortury stosowali.
A więc te ruchy inkwizycji czyniły wyjątek, uwzględniały uprzywilejowanie Żydów. Celem inkwizycji było wygnanie Żydów z Hiszpanii i skierowanie ich do budowania drugiej Europy. Bo inkwizycja w tamtych czasach zajmuje się polowaniem na wiedźmy. To też ważna rzecz. I walkę ze świadomością. Bo kim były wiedźmy? Wiedźmy to były osoby, które miały wiedzę. Polowania na czarownice nie było zajęciem łatwym. Chodziło głównie o to, żeby wykorzenić i ukryć wiedzę kapłanów. Wiedza kapłanów dostała się do ludzi wcześniej. Osoby, które jeszcze wykorzystywały część tej wiedzy, właśnie były wiedźmami tak zwanymi. Wiedźminami. Następnie rząd faryzeuszy po tej inkwizycji przenosi się do Niemiec, a potem do Polski. Po opublikowaniu traktatu o architekturze rodzi się zainteresowanie i znaczenie niezależnych murarzy. I w końcu XV wieku Henry Mercator wyposaża swojego krewnego Krzysztofa Kolumba w stare mapy templariuszy i Kolumb ponownie odkrywa Amerykę. Ponownie, ponieważ korzystał z map, które już kiedyś ktoś zrobił. Rząd faryzeuszy tworzy w chrześcijaństwie nową herezję za pomocą Lutra, protestantyzm. I postępuje dalsze rozpracowywanie kabały już przy pomocy alchemików. Wydaje się pracę, właściwie rozprawę naukową o drzewie sefirotów, tak zwane drzewo życia, znanym zresztą z kabały. Powstaje sefirycka magia, gdzie mag może podłączyć się tylko do dowolnego z 22 kanałów łączących sefiry. Tak powstaje magia komunikacji z duchami. Połączenie magii ze składaniem ofiar z człowieka lub zwierzęcia daje kabaliście nowe efekty. W chrześcijańskiej Akademii Nauk Linczejew i Docimenko także zajmują się zjawiskami paranormalnymi. Jednak wkrótce Akademia zostaje zamknięta. Nowa Akademia w Londynie i Paryżu w swoich postanowieniach wyklucza ze swojego programu podobne psychiczne zjawiska. Dotyczy to także hermetyzmu. Magia jest wykluczona z badań przez skrajnie faryzejski rząd. Oczywiście, że nie ma tu już kapłanów starożytnego Egiptu, ale jednak w połowie XVIII wieku w Anglii rozwija się ruch masoński, przy czym kontrola ze strony faryzeuszy praktycznie nie istnieje. Rząd faryzeuszy wprowadza rozdział głowy Akademii i szefa rządu. Na nowego prezesa Akademii wysuwa się młody Anselm Rothschild, pomocnik głównego bankiera Europy, Oppenheimera. Mówi się, że jego kandydaturę cechowała czystość rodu kapłanów egipskich i ogromne zdolności do magii. Rothschild finansuje program Żydów, jezuitów w Ingolstadt, którą zbudowali bawarscy iluminaci. Otrzymują oni kontrolę nad wszystkimi masonami i zadanie obalenia dynastii królewskich. 1 maja 1776 roku iluminaci ogłaszają swoje chwalebne hasło: wolność, równość, własność. I po tym zostaje ogłoszone święto 1 maja. Szybko hasło zmienione zostaje na wolność, moralność, braterstwo. A braćmi byli masoni. Zostaje dokonany
wybór i ustanowienie 12 najbogatszych bankierów. Powstaje program utrzymania kontroli nad giełdami, utworzenia wielkich, silnych banków, utworzenie żydowsko-masońskich lóż, podporządkowanie im pozostałych lóż. Kontrola prasy, uniwersytetów, obalanie dynastii królewskich zaczyna się od Francji. Na wodza rewolucji wyznacza się masona, Roberta Robespierre'a. Przy pomocy pieczęci i propagandy toczy się francuska rewolucja. Francuska rewolucja z masonem na czele. Masoni władzę przekazują Napoleonowi. Jego druga kampania znajduje się w tym czasie w Egipcie. Razem z Napoleonem do Egiptu kieruje się nieoficjalnie specjalny oddział archeologów, o tym już też mówiłam, których zadaniem jest metodycznie zbijać napisy ze starożytnych zabytków kultury. Napisy, które zostały zbite z zabytków, znajdują się w petersburskim muzeum na Sfinksach. Prawdopodobnie są dziełem archeologów z wyprawy z Napoleonem. Pomniki egipskie. A co o nich wiemy? Są przekazywane, sprzedawane lożom masońskim, a także muzeom. Po klęsce Napoleona pod Waterloo Rothschild rozpuszcza w Londynie plotkę, że klęskę poniosła armia angielska, a nie francuska. Na giełdzie wybucha panika i Rothschildowie wykupują angielską giełdę. Po tym fakcie władza zarówno w Anglii, jak i we Francji praktycznie przechodzi w ręce Rothschildów. Proponują oni krajom Europy stworzyć ogólnoeuropejski rząd. Aleksander I nie zgadza się i zrywa ten plan. W odwecie Rothschildowie przysięgają zniszczyć ród Romanowych. Rothschildowie nie rzucają słów na wiatr. Zaczynają finansować ruch masoński w Rosji. Na czele tego ruchu stali Pestel, dekabryści tak zwani. Powstanie dekabrystów jednak taki plan był właśnie, żeby masoni za pomocą tego powstania zdetronizowali władzę w Rosji. Trują Aleksandra I, wybucha to powstanie dekabrystów, ale jednak plan Rothschilda nie jest zrealizowany, bo na tron wstępuje Mikołaj I, który surowo rozprawia się ze spiskowcami. Zobaczcie, jak się historia powtarza. Mamy XXI wiek, a jednak dalej są podżegacze, podpłacani ludzie przez pewne grupy. Myślicie, że rewolucja od tak sobie sama wybucha, a potem nagle się okazuje, że trzeba ją gasić międzynarodowymi wojskami? Kto by się zaczął interesować jakąś tam głupią rewolucją? Niech się ludzie sami tam dochodzą swoich prawd. A jak mają coś do siebie, to niech się wybiją najlepiej. A tu nagle taka mobilizacja. Nie przyszło wam to do głowy? Że jest jakiś interes w tym? Tak, tak było zawsze. Cała historia opiera się na tym. A tak na marginesie, co ciekawe, Puszkin, który wstąpił do masonów, natychmiast rozpoznał korzenie ruchu masonów i jeszcze na 2 lata przed powstaniem dekabrystów. A pomiędzy nim a masonami były takie rozdźwięki, że praktycznie był już skazany na śmierć, którą wykonano za kilka lat przy udziale francuskich masonów, homoseksualistów, tak na marginesie. Wiadomo, że kula, która zabiła Puszkina, wypaliła z broni innego rodzaju, w dodatku z zewnątrz, a pojedynek odbywał się od zmroku. Wystrzał padł zza krzaków. A w połowie XIX wieku powstaje w Europie taki dowcip. Istnieje w Europie 6 wielkich mocarstw i Rothschildowie. Tyle tylko, że
to właśnie Rothschildowie odgrywają największą rolę. Nie żadne mocarstwo. Rothschild, czyli po niemiecku, gdybyśmy chcieli sobie rozbić to na 2 wyrazy, to jest czerwona tarcza. Ta czerwona tarcza. Kolory też u iluminatów mają ogromne znaczenie. Tarcza jest jako obrona, ochrona. Natomiast kolor czerwony jest kolorem krwi, ofiarności. Nawet aktorzy, którzy przybywają na wielkie gale, kroczący po czerwonych, specjalnie wyścielanych dywanach. Też to ma swoje znaczenie. Wszystko ma znaczenie. Rzeka krwi. A ja wam proponuję, ponieważ pomalutku będę kończyć dzisiejszą audycję, film American Dream, tak nazywa się film. Ja postaram się go wrzucić tutaj na swoim kanale też. A co do praw, no niestety nie mam praw, więc będę musiała się ubiegać o te prawa, chyba że wcześniej gdzieś może znajdziecie. Wystarczy wpisać American Dream, czyli Dream. Jest gdzieś na jakimś pewnie portalu przetłumaczony, są z napisami. Świetnie obrazuje to, o czym powiedziałam pod koniec dzisiejszej audycji, o Rothschildach właśnie. Zatem dziękuję za wysłuchanie kolejnej audycji i następna część ukrytej wiedzy niebawem, obiecuję, 4. część pojawi się na pewno. Namaste.